didn't even get to cross. Godzilla w wielu filmach prawie umierała, była wskrzeszana, umierała, mutowano ją i znowu wracała do życia. Jest to postać niemal nieśmiertelna, a to z powodu dużej popularności i sympatii całego świata do tego potwora. Co jeśli jednak stary tytan umarłby ze starości lub choroby? Zacznijmy od tego, jakie by to miało znaczenie dla ludzi. Godzilla to największy reaktor jądrowy na świecie, albo raczej swojego rodzaju nośnik promieni radioaktywności i do tego żywy. Posiada on w sobie energię większą niż największa na świecie bomba atomowa, czyli Tsar Bomba. Niezależnie od tego, gdzie padłoby jej ciało, teren w promieniu kilku kilometrów byłby skażony promieniowaniem. Flora i fauna zaczęłaby wchłaniać promienie. Zwierzęta padłyby martwe z powodu niewydolności układu oddechowego, krążeniowego i innych. Rośliny umrą, a w ich miejscu na długi czas nie wyrośnie nic nowego. Sama gleba będzie niezdatna do życia i obsiania plonów. Byłaby to jedna z największych katastrof na skalę światową. Po czasie trujące gazy, tak jak w przypadku waleni wyrzuconych na plażę, rozsadziłyby martwe ciało od środka, a chmura oparów uwolniłaby się do atmosfery. Niewykluczone, że dalsze pokolenia istot żywych przez pokolenia wydawałyby na świat potomstwo z chorobami popromiennymi. Mieszkańców w promieniu parunastu lub nawet paruset kilometrów od ciała wysiedlono by na oddalone tereny i podano serii badań, czy nie zostali napromieniowani. Przeniesienie jej ciała do zbiorowiska odpadów atomowych byłoby czasochłonne i nieopłacalne. Poza tym nigdzie na świecie nie ma tak wielkiego magazynu na odpady radioaktywne. Ludzie, aby zapobiec tej katastrofie, zbudują nad Godzillą kopułę z ołowiu i betonu, aby powstrzymała zabójcze promieniowanie. Taką samą metodę zastosowano w przypadku reaktora w Czarnobylu. Ludzie pobraliby elementy ciała z Godzilli, które mają mniejszy stopień promieniowania i wykorzystaliby je w medycynie, takie jak leki, szczepionki i inne. Wiedza pozyskana z ciała tego tytana może dostarczyć informacji o pokonaniu choroby zwanej rakiem. Organizacje takie jak ekoterroryści handlowaliby nielegalnie narządami i częściami ciała Godzilli, takimi jak proszek z kości, olej z wątroby i inne. Przemysł zbrojeniowy rozwinąłby się w zakresie broni biologicznej i być może broni psychologicznej, bowiem tytani, tacy jak na przykład Ghidorah, potrafili porozumiewać się telepatycznie między swoimi głowami, co zostało wykorzystane do kontrolowania mecha Godzilli. Z radioaktywnych szczątków naukowcy mogliby zbudować nowe reaktory jądrowe. Z 1 kg uranu można wytworzyć energię do zasilenia małego miasteczka, więc wyobraźcie sobie, co by było, gdyby mieli do dyspozycji kilkusetną lub kilkutysięcznotonową materię organiczną z ciała Godzilli. Mogłaby ona na wiele lat zasilić i oświetlić cały świat. Co by się stało wśród tytanów po śmierci Godzilli? Prawdopodobnie walczyliby oni między sobą o pozycję osobnika alfa, co skończyłoby się wyniszczeniem siedlisk ludzkich i środowiska naturalnego. Tytani tacy jak Muto czy wielkie pająki prawdopodobnie tępiliby ludzi, gdyby ci zaczęli z nimi walczyć. Duże środowiska ludzkie to duże skupisko pokarmowe dla ich dzieci i pomniejszych tytanów. Oprócz pochłaniania promieniowania, które dawało im sił, tytani tacy jak Kong żywili się materią organiczną. Gdyby tytani byli w parach różnej płci, mogliby w niekontrolowany sposób rozmnożyć się i spowodować katastrofę biologiczną na skalę światową. Koniec końców jeden gatunek z tytułem alfa przejąłby planetę i zmienił ją tak jak chce. Jeżeli ludzkość by przetrwała, to prawdopodobnie cofnęłaby się do czasów podobnych epoce kamienia łupanego. Dzięki za oglądanie. Następny materiał o Godzilli będzie opowiadał o dziurze fabularnej dotyczącej czaszek Ghidory. Do zobaczenia i cześć!